Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na niedzielnym nagrywaniu, bo dzisiaj jest niedziela, nie sobota, bo niestety z przyczyn osobistych nie mogłem pojechać na strzelanie, więc skorzystam z tego jak mogę i jestem dzisiaj po prostu nagrać kilka dodatkowych filmów, bo materiału mam coraz więcej, a czasu coraz mniej. I teraz nagrywamy tak naprawdę drugą recenzję dzisiaj, bo wcześniej była repliczka, która już pewnie była na kanale, a teraz bierzemy się za coś innego. Gdyż dojechał do mnie wreszcie nowa kamerka typu Scopecam, czyli Runcam 2 4K. Jest to kamerka, na którą zbierałem podczas streamów z dotacji. Co prawda nie nazbieraliśmy pełnej kwoty, ja resztę dopłaciłem. Kamera wyszła w sumie z wszystkimi opłatami trochę ponad 1000 zł, więc nie jest to mały wydatek, ale jest to kamera 4K i dzisiaj zrobimy testy, jak ona nagrywa faktycznie w tych 4K. Czy jest różnica, jak ustawię ją na 1800p, na 2.7K i na 4K, bo chciałbym Wam to pokazać, jak będzie wyglądał obraz, jak będzie ewentualnie wyglądała kulka w takim obrazie. Niestety zdałem sobie sprawę przed chwilą, że mam ze sobą dzisiaj tylko niezbyt mocną replikę, więc na duże odległości nie będziemy w stanie oglądać kulek, bo raczej nie sądzę, aby te kulki tam doleciały. Mam ze sobą dzisiaj też kamerkę swoją poprzednią, czyli zwykłego Scopecama 2 od Runcama, bo one są bardzo podobne. Zresztą jest recenzja na kanale tej kamerki, ale mają drobne zmiany i chciałbym je po prostu Wam pokazać, porównać i zresztą zrobimy też, nagramy ten sam obraz tutaj w HD i tam w HD i w innych trybach, żebyście mieli porównanie, jak wyglądają obrazy z tej i z tej kamery. Ta kamerka ma około roku i na razie dobrze służy. Wziąłem ze sobą też dzisiaj, przed chwilą wyjąłem sobie swoje jedno ze swoich GoPro, bo chciałbym Wam trochę też bliżej może pokazać, jak te kamery wyglądają, bo bądźmy szczerzy, jeżeli będę je pokazywał tam do kamery głównej, to może nie być wszystko widać. Więc tak, podstawowa rzecz. Jak wygląda pudełeczko? Pudełeczko jest wyjątkowo małe. Przychodzi to dosłownie w czymś takim. Z jakimś tam tutaj mamy numer seryjny i tak dalej. Mamy opis produktu. Tu mamy Runcam logo. Jakieś informacje na temat wysyłki, Germany, coś tam, nie wiem. Autentycznie nie wiem, co to wszystko jest. Ale pudełeczko jest bardzo małe, bardzo proste, bez żadnych dodatkowych rzeczy. I w środku też za wiele tak naprawdę nie mamy. Bo mamy instrukcję obsługi w kilku językach. Mamy samą kamerkę włożoną w taką plastikową wytłoczkę oraz kabelek USB-C do ładowania. Kabelek bardzo krótki, no nie zaszalejemy. I oczywiście ja od razu podpowiem, ja osobiście pierwsze co, to założyłem sobie tutaj gniazdko takie do magnetycznego ładowania, ze względu na to, że jeżeli używałem takich kabli, to zdarzało mi się regularnie, że wyłamywałem port. W momencie, kiedy mam włożoną tą wtyczkę, ona tutaj wchodzi bardzo ciasno, raz siedzi bardzo stabilnie, dwa, jeżeli zahaczę o kabel, pociągnę za kabel, to on mi się odepnie od gniazda, tutaj, wypnie mi się, zostanie mi ten insert, który jest włożony w gniazdo, a odepnie mi się ten magnetyczny element i nic nie uszkodzę. Więc zwracam uwagę, jeżeli chcecie korzystać z takiego rozwiązania, że chcecie zasilać tą kamerę podczas gry, polecam złączkę do zasilania magnetyczne z kabelkiem. Naprawdę świetne rozwiązanie i oszczędza bardzo dużo portów. Od kiedy mam to rozwiązanie, nie uszkodziłem żadnego portu, a wcześniej regularnie psułem te kamery. I teraz tak, jeżeli chodzi o wygląd, zaraz sobie odpalimy drugą kamerkę, żeby to porównać. Dobra, już mamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam wygląd kamerek, mam nadzieję, że to będzie ładnie widać. Kamerki są bliźniaczo podobne. Tu mamy jedynie znaczek 4K dodatkowy. I to samo z drugiej strony mamy 4K. Od tyłu, praktycznie poza innym wyglądem loga, wszystko jest to samo. No oczywiście zwykła kamerka jest już troszkę bardziej podniszczona i tyle. Diody, przyciski, wszystko jest dokładnie takie same. Jedyna różnica jest jeszcze tutaj z przodu, ponieważ zmienił nam się odrobinę tutaj ta budowa tej osłony. Tu są głębsze wcięcia, jest dodatkowy tutaj ten element jakby oddzielny, ale w sumie w środku wszystko wygląda tak samo. Widzicie? Tutaj te aluminium jest chyba troszkę grubsze na tej nowszej, ale ogólnie wszystko wygląda tak samo. Obydwie kamerki są kupione z największym dostępnym powiększeniem, bo jest to 40 mm ogniskowa.
Znaczy, ja nie wiem, jak to się przelicza. Oni podają 40 mm, a ja nie do końca wiem, czy to jest ogniskowa, czy to jest jakaś średnica, czy co. Ale to jest 40 mm, to jest u nich największe powiększenie, no bo dla mnie do DMR-ki czy do snajpy to jest najlepszy wybór. Aczkolwiek rozważam zakup kamerki gdzieś pod C-Kuba i wtedy kupię po prostu z małą ogniskową, ale to może kiedyś na przyszłość. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o porównanie czy cokolwiek, to jest to dosłownie ta sama kamera co ta. Jeżeli chodzi o budowę, o wykonanie, wszystko ma to samo, czyli mamy całość aluminiowe body, mamy aluminiowy zaczep na RIS, mamy pokrętło, którego możemy używać bez użycia śrubokrętu, co było problemem w poprzedniku tej kamery, w zwykłym scope-camie od Runcama, że trzeba było używać śrubokręta, żeby ją docisnąć. Dodatkowo to wszystko jest naprawdę solidne. Ja po roku użytkowania tej kamery jestem z niej dziko zadowolony, bo działa rewelacyjnie. Nawet to chyba nie był pełny rok, tak? I ja jestem z niej dziko zadowolony, więc obstawiam, że ta będzie chodzić przynajmniej równie dobrze. Dodatkowo na górze mamy tylko 2 przyciski i jeden jest w formie suwaka. Nie jest to typowy przycisk, tylko mamy suwak, który jak przesuniemy, kamera włącza się i zaczyna od razu nagrywać, więc też obsługa jest banalnie prosta. I co fajne, jak włączamy cokolwiek, albo cokolwiek się dzieje z kamerą, to ona też wibruje i informuje nas o tym, że na przykład skończyła nam się pamięć, albo rozpoczęłam nagrywanie, czy skończyłam nagrywanie. Zawsze są wibracje. I jeżeli mamy to dopięte do repliki, która jest aluminiowa i mamy, powiedzmy, my trzymamy tą replikę w dłoniach, to te wibracje bardzo ładnie przechodzą i jest to bardzo fajny feature, którego się naprawdę nie spodziewałem, że będę tak z niego zadowolony. Bo zakładałem, że akurat wibracje w tej kamerze będą mi do niczego niepotrzebne, a jednak okazują się bardzo fajne. Po takim użytkowaniu tej kamery naprawdę szczerze polecam. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę tak naprawdę, poza trybami, które są w środku, bo w środku po prostu mamy więcej trybów, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Mamy też możliwość, żeby kamera nagrywała od razu z krzyżem. Co prawda krzyż to jest taki malutki na środku ekranu krzyżyk, plusik, więc ja tą funkcję wyłączyłem. Wolę dodać krzyż w postprodukcji, bo będzie to po prostu ładniejsze, wyraźniejsze i będzie mi to łatwiej ustawić, ale jeżeli używamy tej funkcji, która jest tutaj w środku, czyli ten punkt celowania oryginalny w aplikacji, to co fajne, możemy go sobie ustawić gdzie chcemy na obrazie, więc jeżeli powiedzmy nasza replika nie strzela idealnie tam, gdzie patrzy kamera, bo czy szyna nie jest idealnie równo, czy coś nie jest idealnie w osi, czy cokolwiek, to możemy sobie ten punkt faktycznie, gdzie lądują kulki, przestawić. Moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Kolejna fajna rzecz, na którą zwracam uwagę, to ta kamera przyjmuje już karty 256 GB. Ta przyjmowała 128, ta przejmuje 256 i będę musiał sobie jeszcze jedną taką kartę prawdopodobnie dokupić, bo jeżeli będę nagrywał w 4K, a biorę to realnie pod uwagę, że będzie to albo 2.7 albo 4K, to będę potrzebował po prostu więcej miejsca w tej kamerze. Co prawda obróbka obrazu w 4K z tylu kamer z taką jakością jest dość męcząca, ponieważ programy średnio z nią radzą, ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, może mam po prostu za słabego kompa, ciężko mi powiedzieć. I tak naprawdę chyba to tyle. Jedyne co już Wam mogę powiedzieć, bo to zauważyłem w domu przed testami, to to, że jeżeli włączę tutaj 4K w tej nowej kamerce, to obraz jest dużo jaśniejszy. W domu. I w domu autentycznie obraz był dużo jaśniejszy, jak testowałem w mieszkaniu, niż na tej samej kamerze ustawione w HD. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo może być tak, że na tych mniejszych rozdzielczościach ta kamerka po prostu będzie ciemna. I może być tak, że przez to ona będzie wymagała, żeby używać faktycznie tych 4K. Zresztą poprzednia kamera, którą miałem właśnie też 4K, tylko jeszcze w tej starej obudowie, też nagrywała ciemniej niż standardowe HD. I tak naprawdę to tyle. Lecimy na test. I test będziecie mieli tutaj zaraz, ale tak naprawdę ja już nie będę nagrywał podsumowania, bo ciężko mi będzie nagrać podsumowanie w momencie, kiedy ja to zobaczę wyniki, jak to faktycznie wygląda, dopiero jak będę obrabiał film. Nie będzie takiego typowego podsumowania, więc ja sobie tutaj od razu nagram coś tam, kilka słów. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe.
To teraz podsumowanko. Ja pierwsze wrażenie na temat tej kamerki mam bardzo dobre. Mi się ona bardzo podoba. Bardzo fajnie to działa. Przede wszystkim jest to nowsza wersja kamery, której od bardzo dawna używam, która jest dla mnie naprawdę bardzo dobrym produktem i ja naprawdę szczerze polecam tą kamerę. Ta jest wyraźnie droższa. Czy wyraźnie na niej lepiej widać kulki, czy wyraźnie jest ładniejszy obraz? To już pozostawiam do Waszej oceny, bo ja jeszcze tego nie widziałem. Dopiero w postprodukcji będę wiedział. Może tutaj wrzucę jakiś napis, może okaże się, że uznam, że ta kamera jednak była lepsza. Ale to zobaczymy, w razie czego to uzupełnię. Tak czy inaczej, to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie o coś zapytać, chcecie więcej informacji czy na temat kamery, czy na temat czegokolwiek innego, to zapraszam do komentarzy. Ja tam zawsze staram się odpowiadać, uzupełniać, więc jeżeli tylko chcecie, to piszcie. Ja naprawdę staram się w te komentarze czytać. I tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, dziękuję ludziom, którzy podczas streamów dorzucili się do tego urządzenia. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Do zobaczenia ponownie.